Trzy kraje, 144 km, 1330 metrów podjazdów, ponad 1800 metrów w dół. Tak wyglądał mój drugi dzień wycieczki, która połączyła trasę Legnica Szklarska ze szlakiem od Ranysa. A pierwszą część tego dnia mogliście już obejrzeć na kanale, więc teraz pora na część drugą. Ale przede wszystkim dzień dobry, cześć, witam wszystkich widzów u źródeł Nysy Łużyckiej. Ledwo co wydobyłem się z robót drogowych na Pogórzu Izerskim, a tu nowa zagwozdka już na starcie powstała. Czeska 20, czyli czeska od Ranysa, zaczyna się oczywiście przy źródle Nysy. Biegnie na północ drogą, tą, którą przyjechałem z Luczan. Jest oznakowana, ale po kilometrze ginie i w terenie oraz na mapach CZ, będących zazwyczaj najlepszym źródłem wiedzy kartograficznej. Jest po drodze do Luczan jedna ścieżka prowadząca w las, która na mapach podejrzanie jawiła się jako łącznik między brakującymi częściami, ale w terenie nie wyglądało to zbyt zachęcająco. Pomyślałem zatem, że szlakiem będzie już asfalcik w Luczanach. Dopiero później spojrzałem na rowerowy OpenStreetMap i rzeczywiście tam podejrzana ścieżka jest zaznaczona jako 20. Tak więc musicie mi wybaczyć. Niemal na starcie być może pominięcie około pół kilometra szlaku, o ile to nie jest jakaś lokalna niedoróbka, bo kilka lat wcześniej od Ranysa w ogóle biegła inaczej, omijając Jablonec i Liberec od południa. A żeby było jeszcze ciekawiej, uliczka, którą sobie obrałem za tą właściwą w Luczanach, okazała się być nie za bardzo przejezdna z powodu zamknięcia kładki nad torami kolejowymi, jeżeli dobrze rozumiem te informacje po czesku. Podsumowując sytuację, jest godzina 14:30, jestem z powrotem w Luczanach nad Nisą i jak tak teraz patrzę na mapę i na ślad, to wcale aż tak dużo czasu nie straciłem. I w ogóle to kombinowanie było niepotrzebne. No ale w tym konkretnym momencie, mając 46 km po górach w nogach, trochę mną wstrząsło. No cóż, widać, jeszcze kiedyś będę musiał wrócić tutaj, zobaczyć jak ten fragmencik wygląda. Bo będzie mnie to uwierało jak taki mały kamyczek w bucie. Jeżeli ktoś z Was przejechał tym kawałkiem, to dajcie znać, proszę, w komentarzu, czy to taka przejezdna ścieżka, czy w ogóle jakieś ściemnienie na samym starcie Odry Nysy. No ale jest. Po tym małym objeździe, zaraz za Luczanami, jest 20. I to wjeżdża z taką wyraźną infrastrukturą z buta. Podoba mi się to. W tym momencie jeszcze nie wiem, jak bardzo będę zdziwiony za jakieś godzinę, półtorej. A swoją drogą jechało się całkiem kulturalnie główną ulicą, bo do tego miejsca był odcinkowy pomiar prędkości. No i od samego początku, czy też niemal samego początku, zaczyna się roller coaster. Jedzie się dobrze, ale nie jest to droga rowerowa, ani wyraźny ciąg komunikacyjny o uspokojonym ruchu, tylko taki patchwork składanka. A i takie miejsce się znajdzie, gdzie trzeba się przebić na drugą stronę. No i to w takich mocno niekorzystnych warunkach. Patchwork robi się jeszcze bardziej patchworkowy, ale na razie nie narzekam. Idzie dobrze. A przede mną jeszcze około 90 km. Jest prawie godzina 15, kiedy wjeżdżam do Jablonca nad Nysą. No cóż można powiedzieć o Jabloncu nad Nysą? Zwłaszcza przy tej pogodzie nie porywa. Przez pewną część centrum prowadzi taka, jakby to powiedzieć, ścieżka rowerowa, ale w pewnym momencie znaczek 20 wyprowadza w taki dość konkretny ruch aut. Trochę mnie to wprawia w zdumienie. Trochę zaczynają się godziny szczytu, więc nie powinienem być zdziwiony, ale biorąc pod uwagę, że godzinę temu, dwie hasałem sobie po górach i lasach, to przeskok jest spory.
Na szczęście to tylko fragment, przynajmniej w Jabłońcu. No ale zaczynam myśleć, że wcale może nie być tak gładko, jak mi się pierwotnie wydawało. Że przejadę Góry Izerskie i potem to już będzie tylko z góry. I to cyklostradą klasy tej, której obraz mam wyrobiony przez wielokrotne podróżowanie odcinkami Odra-Nysa w rejonie Parku Narodowego Dolnej Odry. Trochę zaczynam żyć, no i pojawiły się jeszcze jako dodatkowy element dżungli miejskiej torowiska tramwajowe. No to nie jest już mrzawka. Trochę się rozpadało. Mam nadzieję, że to za chwilę minie. Jest dość ciepło. Jest trochę takich właśnie mini podjazdów, więc tak nie za bardzo mam ochotę wbijać się w jakieś odzienie przeciwdeszczowe. Może trochę będę się poruszał takimi żabimi skokami. Dość szybko daję radę wyjechać z deszczu. Jeszcze kawałek za Jabłońcem, chowam się przed nim jadąc trochę w lesie, a gdy wyjeżdżam z drugiej strony górki podjazdu, okazuje się, że tutaj z tej strony jest kompletnie sucho. Jest sucho, świeci słońce, przez parę minut jest pusto i jest w dół. Barometr nastroju znowu pokazuje dobry humor. Dwudziestka znowu przeskakuje na drugą stronę mocno zurbanizowanej w tej części Nysy i za chwilę kolejna niespodzianka. Mocny podjazd, w dodatku po kostce. Nie no, w takim razie jest to idealna chwila na tak zwany aktywny odpoczynek od siodełka, czyli mówiąc po prostu jest pchane. No, wjazd do Liberca to taki mało zachęcający jest. Nawet Jesztet, góra bardzo charakterystyczna i z wielu miejsc Sudetów ochoczo podziwiana, z tej perspektywy wygląda, jakby to powiedzieć, bardzo smutno. Nie ma DDR-ki, jest pas dla rowerów na jednej z głównych libereckich ulic. Filmuję tutaj dość fragmentarycznie, no bo jest tak średnio, bym powiedział. Barometr nastroju teraz z kolei w dół. No i do tego zerkam na zegarek, a minęła właśnie godzina 16. Mostek i mały park to znak, że porzucamy ruchliwą ulicę i bocznymi uliczkami dotrzemy do centrum Liberca. Zanim wbiłem się dzisiaj w miejski ruch uliczny, to jednym z moich zamiarów było dotarcie na rynek Starego Miasta w Libercu, czyli Plac Benesza. Jednak po ostatnich kilometrach w takim ruchu, w połączeniu chyba z brakiem czasu, postanawiam jednak nie zjeżdżać z 20. No i teraz jak tak patrzę na rozmaite widoczki internetowe, no to jednak trochę mi żal, że tego niespełna pół kilometra drogi nie dołożyłem. Będzie pretekst, żeby kiedyś skomponować alternatywną, autorską wersję czeskiej części Odra-Nysa. Autorską, albo po prostu może trzeba będzie obadać dawny przebieg, który według papierowej mapy Odra-Nysa sprzed kilku lat wiódł na południe od Liberca u podnóża Jeszteda. Miało to mało wspólnego z głównym nurtem rzeki, ale za to wyglądało chyba zdecydowanie ciekawiej niż takie ścisłe trzymanie się koryta rzeki. No bo do miejscowości Machnin wygląda to tak mocno słabo. Opłotki, żywopłoty, trochę znienacka podjazdów, gdzieniegdzie ograniczony widok na Nysę, która w tym miejscu ani nie jest górskim spektakularnym potokiem, ani też jakąś rozległą równinną rzeką. Dopiero za Machninem Nysa wbija się w ostatnie wzgórza Krzysztofowych Grzbietów. Nie ma tu spektakularnych widoków, ale jest za to ostatni górski las na trasie. Od najwyższego punktu nad wiaduktem zaczniemy zjazd w kierunku Chrastawy i zostawimy za sobą ostatnie górskie klimaty. Z jednej strony super, można powiedzieć, że zacznie się ta bardziej rowerowa część trasy.
Z drugiej strony jednak trochę robi się tak odrobinę smutno. No to Hradek nad Nisą trzeba przelecieć bez zatrzymywania się. Tu już jest naprawdę równinnie i do samej granicy z Niemcami można wykorzystać możliwości roweru z kierownicą barankiem. Przy trójstyku granic, ale po drugiej stronie rzeki, pora, żeby w końcu złapać trochę oddechu. Patrzę na mapę, które fragmenty mogą mnie jeszcze spowolnić, a ile będzie gładkiej drogi, gdzie będzie możliwe utrzymanie średniej powyżej 20 km na godzinę. No i tak kalkuluję, że te 40-42 km to za jakieś 2 godziny kręcenia, plus jeszcze z 1 kwadrat odpoczynku po drodze, więc wychodzi finalnie mi, że taki scenariusz bazowy, lekko może optymistyczny, to dotarcie na godzinę 20:30. No, może 20:45 u celu w Zgorzelcu. Nocleg mam w pobliżu zarówno całodobowej stacji benzynowej, jak i do kilku fast foodowni jest całkiem niedaleko. Tak więc ogólnie nie jest źle, nie ma dramatu, tylko jednak troszkę niepewność daje się we znaki, jak kilkugodzinna regeneracja przebiegnie, albowiem na jutro zaplanowałem sobie w związku ze zmianą krajobrazu na równinny odcinek niespełna 200-kilometrowy. No ale teraz, jak na 100 kilometr, z czego kilkadziesiąt było górskich, leci się całkiem nieźle. Szczerze mówiąc, to teraz bardziej zaczynam odczuwać przyjemność samego jechania niż ze zwiedzania. No pomijając fakt, że na zwiedzanie to już dzisiaj raczej czasu nie będzie. Tak więc mogę powiedzieć, że wręcz rozkoszuję się typową DDR-ką wzdłuż Bundesstraße numer 99 i jak dla mnie to mogłaby mnie taka droga zaprowadzić aż pod same drzwi hotelu. W Hirschfeld wyraźnie widać, że jesteśmy na Łużycach, a konkretnie Górnych Łużycach, gdyż łużyckich domów przysłupowych nie sposób pomylić z żadnymi innymi. Opustoszałe knajpy przy wjeździe do ostatniego przełomowego odcinka Nysy przypominają o tym, że trochę już tak późnawo się robi. Szacuję, ile jest do przejechania tymże przełomem i wychodzi mi, że klasztor w Marienthal będzie najdogodniejszym miejscem na kwadransik odpoczynku przed tak zwaną ostatnią prostą. Sam odcinek przełomu, no tu mam problem tego typu, że jeżeli jechałbym tylko równinną część szlaku od Ranysa, czy też D12, bo tak go w Niemczech numerują, no to zapewne robiłoby to lepsze wrażenie ze swoimi wiaduktami kolejowymi i niemal 100-metrowymi zboczami. A dzisiaj, po przejechaniu takich ścieżek jak rano, no bardziej mi to przypomina podszczecińskie wzgórza Puszczy Bukowej, aniżeli przełom o charakterze rzeczywiście górskim. 19:24 wpadam na bruk przed bramą klasztoru St. Marienthal, bo w tym miejscu szlak wiedzie przez tereny tego kompleksu.
Pierwotnie klasztor został założony w 1234 roku przez królową Kunegundę, żonę króla Czech Wacława I. Jest to najstarszy, nieprzerwanie funkcjonujący żeński klasztor cysterski w Niemczech. W swojej historii klasztor wielokrotnie ulegał zniszczeniom w wyniku wojen husyckich, pożarów czy też powodzi, między innymi w latach 1515, 1542, 1683, a nawet częściowo w 2010. Każdorazowo był odbudowywany, głównie w stylu barokowym, który dominuje w obecnej formie architektonicznej dzisiaj. Kompleks to takie małe miasteczko, w skład którego wchodzą m.in. kościół klasztorny, kaplica Świętego Krzyża, dawny młyn, browar, piekarnia, a także niewielka winnica, jedna z najbardziej wysuniętych na wschód w Niemczech. W Ostritz już naprawdę czuję zmęczenie. Poznaję to po tym, że wjazd na kostkę teraz już boli podwójnie. Nie będę ukrywał, dłuży mi się ta przysłowiowa ostatnia prosta. Szczęśliwie składa się ona z dużej ilości gładkich, prostych, rzeczywistych, więc końcowe odliczanie kilometrów idzie jak na tę chwilę jeszcze całkiem sprawnie. O 20:45 przejeżdżam pod Zgorzeleckim mostem kolejowym. Jeszcze jakieś 4 km do mojego upragnionego celu podróży o jakże wymownej nazwie Stop and Sleep. Według GPS-a dzień jazdy kończę o 21:03. Za mną 144 km, z czego pewnie z połowa po górach, po górzach i innych terenach, gdzie kilometry raczej nie lecą jak szalone. Na przemyślenia będzie jeszcze czas. Na tę chwilę wieczorną będę się starał skoncentrować po prostu na regeneracji. Teraz chyba mogę tylko powiedzieć bardzo ogólnikowo, że pomimo jakichś tam przeszkód i niedogodności, mi się po prostu podobało. A wam? Przypadła wam dzisiejsza eskapada do gustu? Jeżeli tak, dajcie znać kciuczkiem w górę albo komentarzem. Jeżeli obejrzeliście materiał pełni ciekawości w całości, a nie subskrybujecie jeszcze kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. A ja tymczasowo się z wami żegnam i widzimy się następnym razem.